Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture, a moim dzisiejszym gościem jest Maciej Anisterowicz. Maciej myślę, że znacie, a jeżeli nie, no to on się zajmuje wydawaniem kursów. Kiedyś pracował jako programista. I cześć Maciek, dzięki, że wpadłeś na kanał. Siema, dzięki bardzo za zaproszenie. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Tak, no teraz to myślę, że się osoby znają głównie właśnie z wydawania kursów, ale kiedyś programowałeś i porozmawiamy sobie o wypalaniu zawodowym, czyli coś, co ty kiedyś też dzieliłeś, że ciebie to dotykało. Ja stricte nie wiem, czy miałem takie okresy wypalenia, ale też może się podzielę swojego taką refleksję, bo miałem takie okresy, że gorzej mi się po prostu pracowało i może zobaczymy, dojdziemy do jakichś, nie wiem, wniosków albo mam nadzieję, że dla widzów będzie to przydatne. I może bym zaczął, czym w ogóle jest wypalenie zawodowe, albo czym się ono objawia. I może Maciek, podzielisz się, jak to wyglądało u ciebie. Zawsze jest tak, że ja wiem, że wypalenie zawodowe jest jakimś tam syndromem wpisaną na listę zaburzeń czy czegoś takiego i ma pewne charakterystyki, jednak w moim przypadku nikt mnie nie diagnozował. Co nie, po prostu to u mnie tak bardzo źle praca programisty po kilkunastu latach pracy w zawodzie wpływała na moje całe życie, że po prostu musiałem przestać to robić, znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Nie wiem, czy to się wpisuje w oficjalną definicję. Kiedyś, jak przeżywałem cały ten, no tragiczny, całe to tragiczne, nie ma co tutaj kolorować, doświadczenie, kupiłem sobie książki na ten temat, jednak żadnej nie przeczytałem, ale mam je do dziś. Jedna, która najbardziej mi zapadła w pamięci jako okładka i tytuł, i czasem jeszcze ją widzę cały czas na półce, nazywała się The Joy of Burnout, czyli w jaki sposób można z tego wyciągnąć pozytywne doświadczenie. I akurat ja po tych najgorszych chwilach starałem się dokładnie w ten sposób na to patrzeć, że to było długoterminowo pozytywne i że to było po coś. Natomiast czym to się objawiało? To objawiało się tym, że po prostu źle się czułem i psychicznie, i fizycznie, pracując. Może to wynikało z mojej natury lenia, a może to wynikało z tego, że dobiłem do jakiejś tam ściany, że przesadziłem z czymś i po prostu dalej nie mogłem. Próbowałem różnych zmian, próbowałem zmieniać projekty, próbowałem zmieniać technologię, próbowałem pracować po 4 godziny dziennie zamiast po 8, próbowałem sobie robić dłuższe przerwy i u mnie to już nic nie pomagało po prostu. Więc musiałem znaleźć sobie po kilku miesiącach takiego stanu, no jakieś inne zajęcie, co też było dość stresującą okolicznością, bo nie wiedziałem, co to może być. Natomiast zostałem przyparty do muru i było mi bardzo smutno z tego powodu, ponieważ programowanie przez długi czas było moją największą pasją w życiu. Ale to chyba to, po Mhm. prostu takie poczucie w głowie, że muszę się zmuszać codziennie do pracy jako programista i nawet miałem takie fizyczne objawy, po prostu było mi niedobrze, bolał mnie brzuch, nie mogłem spać, potem jak wstawałem rano, to nie mogłem wstać z kolei, wiedząc, że muszę siadać do pracy i to nie była wina samej pracy jako takiej, bo firma była spoko, właściciel firmy był spoko, to był zresztą mój kolega, projekty były fajne, mogłem sobie skakać między nimi, miałem bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o wybór i technologii i tego, co faktycznie robię, no i tyle, ale to nic nie pomagało, co nie? Mhm. I z tego co wiem, to dalej chyba nie wróciłeś do programowania, tak? Czy już teraz Nie, możesz jakby... nie, robiłem próby małe, bo to, o czym teraz rozmawiamy, miało miejsce 7 czy 8 lat temu, więc już dość dawno. Programowanie zacząłem takie na poważne w 2003, można powiedzieć, roku, więc no kilkanaście lat w tym siedziałem bardzo mocno. Po prostu wydaje mi się, że to było za mocno, co nie, że przesadziłem, bo faktycznie programowanie to było bardzo, bardzo duża część mojego życia. Mhm. No jak z twojego bloga śledziłem, no to nie wydaje mi się, że byłeś leniwy, tak? Bo jeżeli ty tam pracowałeś po kilka czy kilkanaście godzin dziennie, no to raczej nie jest jakaś cecha osób leniwych, tak? To raczej w drugą stronę chyba, jakbyś, nie wiem, z godziny dziennie pracował, tak? Czy coś w tym stylu i mówi, że bo mi się nie chce, no to wtedy tak. Teraz tak się staram. No, ale teraz to raczej pracujesz, myślę, że już jakby mądrze, tak? Bo też no, jesteś trochę w innej sytuacji. Tak. Mhm. Dobra, to ja też może powiem trochę, jak to z mojej strony wyglądało. I to też zaznaczę, ja też nie miałem żadnej diagnozy, że byłem wypalony czy coś. Jeżeli już bym miał strzelać, to raczej to miałem jakieś epizody po prostu, w których no, nie mogłem się zmusić po prostu do programowania. I to, co u mnie pomogło, czy był takim clue, to zdanie sobie. Albo dobra, to może jeszcze zanim do tego przejdę, ale to też powiem, jak to się objawiało.
To już nie miałem takich rzeczy, jak ty miałeś, że na przykład, nie wiem, jakiś ból brzucha albo coś w tym stylu. U mnie było coś takiego mega zniechęcenie, że w sensie jak ja wstawiałem i myślałem, że mam iść do pracy, no to jakby mi ktoś po prostu kazał robić najgorsze jakieś rzeczy po prostu, co miałem, nie? Czy w sensie zrobił wszystko inne, tylko nie to, nie? I to było, i to nie było na przykład dzień czasu, tylko to było na przykład kilka tygodni i to, nie? I właśnie. Znaczy, I u wiesz, trzeba, ciebie... mi się wydaje jasno zaznaczyć, że to nie jest tak, że praca ma codziennie być mega frajdą i że masz codziennie przez 8 godzin dziennie czuć wielką radość z tego, że pracujesz, no bo to jednak jest praca, która charakteryzuje się tym, że czasem trzeba zrobić rzeczy, które po prostu trzeba zrobić i koniec, co nie? I tak samo ja Tak, teraz tak. też robię rzeczy, których robić nie lubię, ale muszą być zrobione, więc je po prostu robię i nie wnikam w to za bardzo, czy ja to lubię, czy tego nie lubię. Jeśli to się bardzo często powtarza, to staram się albo znaleźć kogoś, kto to zrobi za mnie, albo staram się tak procesy w firmach poukładać, żebym tego robić może w ogóle nie musiał, żeby to na przykład robiło się samo za pomocą jakiejś automatyzacji, albo jakoś ten proces zoptymalizować. Natomiast jak jeszcze studiowałem i bardzo czekałem na tę codzienną pracę programisty, sobie wyobrażałem, jak to właśnie będzie tak cudownie, że tak bardzo lubię programowanie, więc codziennie będzie najlepszy dzień mojego życia z tego właśnie powodu, co nie? Potem przyszła praca, się okazało, że tak jest, no bo jako programista musiałem robić najróżniejsze rzeczy, nie tylko te super fajne. Tak nie wiem, podbić wersję biblioteki, co zajmuje miesiąc. No to mnie wkurwiało niesamowicie, że spędzam miesiąc życia nad rzeczą, która generalnie powinna się robić sama po prostu, co nie? A jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy trzeba poświęcić swój czas, no i kawał życia swojego właśnie tego jakże cennego, na zrobienie rzeczy, które nie dają jakiejś satysfakcji i może się wydawać, że są nawet bez sensu. No tak, no to jest taka codzienność, nie? Czy gorzej, jeżeli, wydaje mi się, jeżeli to jest powtarzalne, nie? Bo normalne to jest to, że na przykład, nie wiem, będziesz miał przez kilka dni jakieś tam gorsze zadania w pracy, tak pracując jako programista, no ale gorzej, jak już to się, nie wiem, jest kilka tygodni, tak, około kilka miesięcy coś takiego trwa i wtedy na przykład ani zmiana projektu nie pomaga, ani generalnie no, nie masz jakichś czynników, które, tak jak w twoim wypadku, zmieniałeś jakieś projekty, pracowałeś w fajnej firmie, no ale nawet zmieniłeś ilość godzin, no ale to nie pomagało za dużo, nie? I wtedy no może coś jest na rzeczy, trzeba pomyśleć, jak się po prostu sobie z tym poradzić. Z tego co wiem, na przykład u nas osoby, to niektóre sobie robiły na przykład kilkumiesięczny urlop. Akurat czegoś takiego nie robiłem. No, ale dla niektórych osób to też może być jakoś tam, nie wiem, forum odskoczni, nie? Pojechanie sobie na przykład na wakacje, sobie, żeby sobie odpocząć, naładować baterię. I tu myślę, że Wiesz, też... jeśli dane środowisko wpływa na ciebie negatywnie, no to naturalnym sposobem wydaje się zmiana tego środowiska chociaż na jakiś czas, żeby dojść do siebie, co nie? Z tym, że ja akurat Mhm. tego nie robiłem, bo to środowisko sobie sam zgotowałem takie, że o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, na przykład ja spałem po 3-4 godziny dziennie. Nawet jak pracowałem mało zawodowo, no to to po tej pracy pisałem bloga właśnie, o którym wspomniałeś, nagrywałem podcast, prowadziłem szkolenia, występowałem na konferencjach, więc tych aktywności było bardzo, bardzo dużo i nawet jak praca zawodowa się skurczyła, to tamte aktywności po prostu się bardzo mocno rozszerzyły. I jak miesiącami czy latami nawet się śpi po 3-4 godziny dziennie, no to siłą rzeczy ten organizm jest wykończony, a w takim stanie ciężko jest odczuwać satysfakcję z tego, co się robi, więc tu się nakłada bardzo wiele rzeczy, co nie? Po prostu trzeba zadbać w jakiś sposób o siebie, a ten sposób zadbania no jest jasno określony. Musisz dużo spać, dobrze jeść i się ruszać. No i to jest jakby bez tego ciężko oczekiwać poprawy. Ja wiedziałem jakby o tym, tylko tego nie stosowałem po prostu. I spotykałem na swojej drodze wiele osób, które wiedziały o tym, ale szukały jakiegoś obejścia, że to jakieś pigułki to załatwią, jakieś suplementy i tak dalej, i tak dalej. Jednak to wszystko jest tylko i wyłącznie dodatkiem do tej podstawy, którą po prostu no, trzeba robić, trzeba dbać o tę higienę swojego życia, bo inaczej to jest walka z wiatrakami. No, zgodzę się z tym, bo ja może nie miałem aż tak hardkorowych, że tam spałem, bo długookresowo 3-4 godziny, ale u mnie to raczej było 5-6, no ale to też miałem takie maratony, dużo generalnie pracowałem, nie? I myślę, że to też może się przełożyć na to. I, mm, i właśnie, czyli jakby to podsumować, nie? Że w sensie, żeby, no jeżeli nie chcemy do czegoś takiego dopuścić, no bo lepiej chyba trochę przeciwdziałać niż później leczyć, nie? Bo jak w twoim wypadku, to można po prostu już
do tego de facto nie wrócić, nie? Bo no, po prostu się odciąć. Znaczy, może być taka potrzeba, żeby będzie. Będziemy musieli się odciąć od tego na długi czas, bo nie damy rady do tego wrócić. Znaczy pewnie I. według mnie, wiesz, warto jest poszukać wsparcia, się tego wcale nie wstydzić, na przykład u psychologa, pójść sobie na terapię, porozmawiać sobie na ten temat, poszukać jakby przyczyn tego. Ja terapię zacząłem, co prawda, tylko że to było już 2 chyba lata po odejściu z zawodu programisty, to było już po tym, jak zajmowałem się po prostu biznesami. Na ten temat rozmawiałem, nie skąd to się wzięło. I wychodziło, że miałem problem z tym, żeby się zaangażować w coś na 50%, tylko zawsze to było 100%. Jak byłem zaangażowany na 100% i w pracę, i we vloga, i w bloga, i w podcast, i w konferencje, i w szkolenia, po prostu do tego czasu na to wszystko było za mało. No i się wykańczałem. Jak odeszła praca zawodowa i się zaangażowałem w te rzeczy tylko poboczne, z których potem de facto zbudowałem biznes, no to było lepiej. Ale też oczywiście są trudniejsze czasy, są trudniejsze okresy, też wynikające z tego, że się rzeczy nawarstwiają. Na przykład teraz rozmawiamy, skończyłem właśnie 2-tygodniowe ferie, no i teraz przez kilka dni będę musiał nadrabiać zaległości, które mi się przez ten czas narobiły. Mhm. Tylko, że wiem, że będzie trudniej, a potem będzie lżej, co nie? Więc jakby trzeba, mi się wydaje, obserwować taką tą sinusoidę w naszym życiu zawodowym i po prostu wiedzieć, jak to wszystko działa, badać to, analizować i dostosowywać też swoje oczekiwania do tego. Na przykład ja wiem, że teraz będzie ciężej, no to po prostu popracuję więcej, ale wiem też, że potem sobie odsapnę, a wcześniej tego odsapnięcia brakowało. I mało tego, i wiem, że akurat no, też miałem wielu znajomych programistów, pojawiały się takie dziwne uczucia, na przykład jak poszedłem sobie do kina, no to od razu zasypiałem, co nie, napisy początkowe, a ja już śpię, bo byłem tak zmęczony. Bo próbowałem poczytać książkę, no miałem poczucie winy, że nie pracuję w tym czasie, nie zajmuję się programowaniem, a powinienem, tylko sobie wziąłem książkę. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, po prostu z takim no, relaksem, odpoczynkiem, a jednak potrzebujemy tego zdecydowanie. I to, no to się po prostu leczy, co nie? W moim przypadku przez praktykowanie, czyli po prostu miałem to poczucie winy, ale robiłem to i tak i z biegiem czasu to poczucie winy malało, bo to jakby dostrzegłem to i zrozumiałem, uświadomiłem sobie, że i zasługuję na to, żeby sobie odpocząć, porobić coś fajnego i po prostu tego potrzebuję. To ja jeszcze czegoś takiego nie ma, żeby jak na przykład pojadę na wakacje i pójdę sobie gdzieś poleżeć na plażę, no to dalej mam coś takiego, no dobra, ale po prostu leżę się pierdzielam, zamiast porobić coś sensownego, nie? O, E, no no to więc ja się z tego ta, wykluczyłem, ta, sobie mogę leżeć przez tydzień, co nie, i ani przez chwilę nie mhm, pojawi mi się myśl, że kurde, powinienem robić coś innego. Oczywiście tam mhm, myśli o pracy się pojawiają, bo już szczególnie jak się ma własne firmy, no to się o tym myśli siłą rzeczy, ale to nie jest tak, że mam jakieś poczucie winy, że czegoś aktualnie teraz nie robię, tylko po prostu wiem, że no, tego potrzebuję. Tylko też istotne jest podejście, wydaje mi się, do odpoczynku i kiedyś miałem takie, że odpoczywam po to, żeby potem efektywniej pracować. Teraz tak nie jest, jakby ja nie robię tego po to, żeby potem pracować, tylko robię to, bo po prostu to robię i tyle, co nie? Celem nie jest ta produktywność wieczna i ta efektywność i to pracowanie jak najwięcej, jak najlepiej, tylko ten odpoczynek też jest celem samym sobie i wtedy potrafię się faktycznie odciąć od tych wszystkich obowiązków i wydaje mi się, że tak porządnie no, odsapnąć. okej. To będę musiał sobie jeszcze to przemyśleć na spokojnie, bo akurat z tym mam problem. A jeszcze dodam Jak bardzo to. wiele osób. Mhm. Jeszcze raz? Jak bardzo wiele osób, co nie? Właśnie, że ten Mhm. odpoczynek też czasami jest nam nawet coś tak e, oderwanego od życia zawodowego, jak chociażby medytacja, jest przedstawiane jako sposób na zwiększenie produktywności, co nie? No według mnie to jest w ogóle podejście, no trochę chore, że uprawiasz medytację po to, żeby lepiej pracować. No właśnie nie, jakby sama ta intencja już pokazuje tobie, że wszystko u ciebie jest sterowane pracą. Ja też rozumiem to, że na pewnym etapie swojego życia mam najwięcej energii, najwięcej siły, który ten etap już jest za mną, już teraz nie mam najwięcej energii ani najwięcej siły, ale jest taki etap, w którym warto jest tego pocisnąć, żeby potem mieć lżej, natomiast warto sobie też to uświadomić, co nie, że czasami sami siebie w jakieś tam kajdany zakuwamy i wszystko podporządkowujemy pod to, żeby ta praca była wykonana jak najbardziej produktywnie. Podczas gdy to niekoniecznie jest dobry cel, żeby wszystko podporządkować pod to. Mhm. No i myślę, że warto dobrze się zastanowić, po co to robimy, nie? No bo to też nie jest jakby sprint, nie? Czy w sensie można tam naprawdę popracować mega intensywnie, nie wiem, rok, dwa, 5, może 10, nie? Tam najczęściej to jest okres między 20 a 30 lat,
No, ale kiedyś po prostu to się kończy, bo już organizm jakoś inaczej działa, tak? No i pytanie na przykład, czy ktoś w stanie jest, nie wiem, spać te 3, 4, 5, 6 godzin, na przykład przez 20-30 lat, nie? I dalej robić to, co robi. I jeżeli tak, no to też pytanie, jaki jest cel w tym, co robi, nie? No bo pracować, nie wiem, na przykład 14 godzin dziennie przez 20 lat, no okej, no możesz, nie? Ale co ci to da? Co warto mi się wydaje podglądać trochę inne osoby, które są dalej na jakiejś tam ścieżce i nawet w polskim internecie są osoby, które bardzo zachęcały do tego, żeby strasznie napierdzielać. Ja byłem jedną z tych osób, a warto jest spojrzeć, jak to się skończyło. Co nie, ja miałem, nawet vloga nagrywałem jakieś tam epizodach depresyjnych i tak dalej. Jest wiele osób, które tak strasznie, jak to się mówi, hastlowały, a potem to je po prostu rozkłada na łopatki, co nie, i są wyjęte z życia na miesiąc, 3 miesiące, pół roku czy rok. A niektórzy w ogóle z tego się nie potrafią już nigdy pozbierać. Więc warto jest patrzeć na to, od kogo bierzemy rekomendacje, czy ten ktoś jest w tym samym miejscu co my, czy może jest trochę dalej. I to trochę może brzmieć jako takie, wiesz, tam pierdzielenie starego zgreda, bo ja mam już na karku ponad 4 dychy i faktycznie czuję tą energię, co nie, że ona nie jest taka jak kiedyś, tylko na szczęście już być taka nie musi. Ale jak miałem te lat 20 kilka, czy 30 kilka i patrzyłem nawet na konferencjach, czy w pracy, jak pracowałem już kiedyś tam w biurze, w firmie i widziałem ludzi o 10 lat starszych ode mnie, gdzie to programowanie nie było dla nich pasją, tylko po prostu było pracą normalną, tak jak, nie wiem, kierowca, kurde, autobusu ma swoją pracę, tak samo oni mieli pracę jako programista, to myślałem sobie, o Jezu, tak nie można, co to nie? A dlaczego? No właśnie można, bo to jest po prostu praca i tyle, nie? Możesz wyłączyć ten Mhm. komputer o tej 16, wracać na chatę i o tym w ogóle nie myśleć dalej. Mówi się o tej potrzebie rozwoju i oczywiście, że trzeba się rozwijać, tylko że no, powinno też mieć się możliwość rozwijania w pracy. Uncle Bob Martin kiedyś powiedział, że jak chcesz być dobrym programistą, to musisz 8 godzin dziennie pracować, a potem kolejne 4 czy jakoś tak dziennie się rozwijać. No i według mnie to jest szkodliwe po prostu, bo wtedy jak poświęcasz 12 godzin na pracę, 8 godzin na sen, który powinien tyle mniej więcej trwać uśredniając, no to potem bardzo mało czasu zostaje na cokolwiek innego. No a po co pracujemy? No, Po to, mhm. żeby to cokolwiek innego też było fajne, co nie? No tak, no wtedy nie masz życia, nie? Jak sobie to wszystko złączysz, no to prawie 20 godzin jesteś w pracy właśnie ze snem, tak? I co ci 4 godziny gdzieś zostaje na życie prywatne. No ale takie niestety trochę jest też rzeczywistość, nie? No bo nie wiem jak ty, ale ja w większości filmów, w których pracowałem, to nie miałem jakiegoś dedykowanego czasu na rozwój, nie? Co prawda mogłem, na przykład jeżeli wchodzi jakiś temat, którego nie umiałem, to było normalne, że wiesz, że go muszę się douczyć, nie? Ale no, ewentualnie miałem na przykład jakieś kilka dni szkoleniowych, nie? Ale tak poza tym, no to wszystko, tak? I firma oczekiwała, że mimo wszystko ty jakieś tam będziesz się rozwijał. No, pewnie, znaczy wiesz, wiem, że mnie dopadło coś takiego, że w wieku 30 kilku lat czułem, że nie bardzo mam skąd się uczyć. Projekty były różne, ale problemy, które rozwiązywałem, często były takie same. To mi się po prostu też znudziło, co nie? I stąd też wynikła moja potem dalsza droga. Jakby, że teraz sprzedajemy produkty edukacyjne dla programistów. Takich produktów nie było, jak ja odchodziłem z zawodu. I akurat jestem dumny z tego, że nam się udało stworzyć i wydać produkty, przez które już ponad 20 000 osób przechodzi. I jakby są w stanie dzięki temu odkryć to programowanie na nowo, czego ja zrobić nie mogłem, bo tych produktów siłą rzeczy nie było. Dostaję masę takich maili z podziękowaniem, co nie, że dzięki naszym szkoleniom ktoś odkrył programowanie na nowo, albo znowu zobaczył, że przed nim jest cała jeszcze gama różnych rzeczy do spróbowania, a nawet nie wiedział, że coś takiego jest możliwe, co nie? I wydaje mi się, że to stało się taką moją misją i bardzo się z tego cieszę, że to faktycznie nam bardzo dobrze wychodzi i to kontynuujemy. Natomiast ja czułem, że dobiłem do jakiegoś tam sufitu. Przede mną jeszcze 2/3 życia, wtedy były, teraz już nie. I nie wiedziałem to dalej za bardzo. I jeśli chodzi o ten rozwój, no dobra, to pojadę na jakieś szkolenie. Pracodawca wyda, no akurat jak byłem na jakichś szkoleniach, to rzadko byłem zadowolony, jeśli to były jakieś takie organizowane przez ośrodki szkoleniowe zwykłe, bo to był no bardzo często po prostu shit i zmarnowany czas i wcale się nie dziwiłem, że firmy nie chcą dawać na to pieniędzy. I no też teraz po prostu oferujemy firmom możliwość edukowania pracowników w taki sposób, żeby te pieniądze nie szły, po prostu nie były wywalone w błoto, tylko żeby ten budżet szkoleniowy faktycznie miał sens. Natomiast to, jak mówisz, że pracodawca nie daje możliwości rozwoju, a oczekuje, żebyś jednak się rozwijał, no to tu jest coś trochę nie tak, ale z drugiej strony te oczekiwania pracownika też mogą być trochę nie do końca zrównoważone, no bo jak oczekujesz, mówisz, dedykowanego czasu na rozwój, to co byś wtedy robił? Masz No cały uczył dzień się. na rozwój. Widziałem firmy, które dawały coś takiego, co nie, że cały piątek w całej firmie rób co chcesz. No i co wtedy robisz? Mhm. I co z tego ma firma przede wszystkim?
Mm, To już zależy, wiesz, co by było. Czy no, robić możesz dużo rzeczy. Możesz sobie zrobić jakiś na przykład, chyba najbardziej efektywne byłoby zapytać i taki myślę to win-win, nie? Pomyśleć, co możesz dać dla firmy, jaki nowy produkt i po prostu zrobić coś na przykład w nowej technologii, nie? Więc ty się uczysz i to jest potencjalna wartość dla firmy, nie? Tylko, że na przykład w firmie, w której ja pracuję, bo to jest software house, no jest to raczej nierealne, no bo my jesteśmy podwykonawcami klientów, którzy płacą za dostarczenie konkretnych rzeczy i ich nie bardzo zależy na rozwoju pracowników innej firmy, nie? Jeżeli pracujesz w firmie No, właściwie. produktowej, to, to myślę, że coś takiego jest łatwiejsze do negocjowania. No. Wiesz, dlatego tak jakby, że te oczekiwania są często po prostu wygórowane ze strony pracownika, no bo czemu firma, która, przepraszam za wyrażenie, ale sprzedaje twoje godziny komuś drożej niż płaci tobie, i to jest jakby cały model biznesowy, to czemu ta firma ma inwestować w to, że ty nie będziesz pracował dla klienta przez ileś godzin, więc oni z tego nie zrobią, a jeszcze tobie płacą twoją stawkę godzinową i płacą jeszcze za produkty edukacyjne, w które ty będziesz w tym czasie przerabiał. No to wiesz, to jest zawsze jakiś konflikt, no bo i wasze interesy siłą rzeczy pracownika i pracodawcy są sprzeczne w jakimś tam zakresie, i tutaj trzeba dojść do jakiegoś kompromisu, wydaje mi się też w swojej głowie, co nie? I odnoszę wrażenie, że gdyby faktycznie we wszystkich firmach dać wszystkim programistom, programistkom cały piątek na robienie tego, co chcą, to byłby czas w większości zmarnowany. Bo nauczysz się nowej technologii, ok, ale potem jej zawodowo nie wykorzystasz. Mówisz, że chcesz zrobić nowy produkt dla firmy, ale po pierwsze, może firma tego nie potrzebuje. Po drugie, jak zrobisz go w nowej technologii, to go pewnie zrobisz słabo, no bo siłą rzeczy, jak się czegoś uczysz, to robisz to gorzej niż jakbyś to już umiał, co nie? I jakby ja doskonale rozumiem ten problem, bo sam też go miałem, z tym, że wydaje mi się, że można szukać jakichś rozwiązań pośrednich, czyli na przykład jakiś mały kawałeczek systemu zrobić troszkę inaczej. Tutaj troszkę zrobić jakiś, wiesz, mikroserwisik w innym języku, że nawet jak zrobisz to troszkę dłużej czy troszkę słabiej, to wtedy nic takiego się nie stanie. Tylko robić to w taki sposób, żeby to nie było dużym kosztem dla Mm, pracodawcy albo dla klienta tego pracodawcy. Tylko Znaczy, też widziałem, że tutaj nie. firmy czasami biorą, wiesz, naszych szkoleń po kilkadziesiąt egzemplarzy i mają dedykowane nie cały dzień, ale na przykład godzinę czy 2 godziny tygodniowo na wspólne zapoznawanie się z tym materiałem i dyskusję potem na ten temat. I wiem, że to potem bardzo pozytywnie wpływa na ich dalszy proces, na komunikację w zespole i tak dalej. No to oczywiście jest to spora inwestycja ze strony firmy, ale z tego co wiem, to się bardzo dobrze zwraca. Też firmy potem wracają do nas, biorą kolejne powiedzmy 50 sztuk DNA, bo to świetnie im się sprawdziło. I bardzo dobrze, co nie? Tylko to też nie jest tak, że ktoś ma calutki dzień na to, żeby z tym się zapoznawać, tylko siłą rzeczy, no i trochę wkłada od siebie firma, ale trochę wkłada też od siebie no, ten pracownik. mm, Wydaje mi się, Tak, że znaczy to. warto jest dbać ten balans, żeby to nie było za dużo ani z jednej, ani z drugiej strony. Jakieś takie mądre Mm, zdanie przeczytałem w jakiejś książce, że jak się mówiłeś o work-life balance, to nie ma czegoś takiego, że masz balans i koniec, i już go masz na zawsze. Tylko to jest zawsze akt balansowania. I zawsze się trochę machniesz w tą, trochę machniesz w tą. Ważne, żeby ta średnia była taka, która dla ciebie jest odpowiednia i zdrowa przede wszystkim. Okej. Znaczy nie do końca się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, a czy mianowicie z tym, że na przykład nie dałoby się zrobić tego, że ten, powiedzmy, te 10-20% czasu to jest przepalane, no bo Google na przykład, czy Fang, firmy z tego tak działają trochę, nie? Także później ci pracownicy są z tego rozliczani, tak? Bo później, jeżeli ty na przykład przez te 20% czasu, przez, nie wiem, 6 miesięcy będziesz robił jakieś głupie rzeczy, no to nie dostaniesz na przykład awansu, nie? Albo w ogóle może zostaniesz zwolniony, więc nie? Więc nie możesz de facto po prostu robić Więc głupich nie jest rzeczy. takie wcale, że ty sobie się rozwijasz tak jak chcesz, tylko jednak musisz Tak, sprawić, żeby jakaś komórka w Excelu stała się zielona, co nie? No i to do tego się sprowadza. tak. Więc to po prostu jest robienie czegoś innego niż robisz na co dzień. Natomiast No ten tak, ale przykład z Googlem jest podawany, to warto sprawdzić, czy faktycznie tak jest, że wszyscy mają te 20% czasu dla siebie, co nie? I faktycznie jak to wygląda. Oczywiście, że wtedy pojawiają się innowacje oddolne i tak dalej, natomiast nie można oczekiwać, że każda firma będzie Googlem, który ma, wiesz, miliardy dolarów i tysiące pracowników. To jeśli tak, tak tak, jak mówisz, zgodzę się. pracujesz w software house, który bierze twój czas i go sprzedaje komuś drożej niż ty jesteś w stanie sprzedać sam, no to jest zupełnie co innego. Mm. Tak, zgodzę się. Znaczy, wiesz, u nas też są takie rzeczy do zrobienia, tylko no, po jakimś czasie się nauczysz po prostu, jak to robić, nie? Bo nie masz na przykład jakby tak oficjalnego czasu na rozwój, ale to nie znaczy, że wiesz, gdzieś tam pomiędzy codziennymi zadaniami to nie znajdziesz jakieś, nie wiem, powiedzmy pół godziny na obejrzeniu gdzieś tam materiału na YouTubie czy coś w tym stylu, nie? Mhm. No, bo wiadomo, będą na przykład, nie wiem, dni czy tygodnie,
kiedy tego czasu nie będzie, bo będzie, wiesz, trzeba coś dowieść, tak, ale z kolei coś tam będziesz później luźniej i będziesz można sobie to obejrzeć, nie? Więc no myślę, że mm, trzeba się nauczyć po prostu, jak robić różne rzeczy w różnych firmach, nie? No bo myślę, że w większości po prostu To się na da jakieś pewno. takie rzeczy robić. Tak jak mówisz, tak jak nawet to godzinę dziennie obejrzysz sobie, nie? Jakiegoś kursu, tak, to już jeżeli sobie to rozłożysz w rok, to masz ile tam? 30 godzin prawie po prostu oglądania, nie? I no to zawsze jest po prostu coś do przodu i cię to rozwija. Widzisz, według mnie faktyczna nauka i zmiana zaczyna się, gdy kończysz oglądać, zaczynasz to wdrażać. Oczywiście, że trzeba to obejrzeć, żeby wiedzieć co, ale potem też trzeba mieć możliwość, żeby faktycznie to robić. I dlatego też wspomniałem o tym, że firmy od nas biorą szkolenia, które potem oglądają całe zespoły, no i co ważne, oni potem wspólnie to wdrażają w życie, co nie? Więc te firmy widzą bardzo szybki zwrot z tej inwestycji, że coś faktycznie się zmienia i coś się dzieje. Jeśli firma, wiesz, ma ci dać godziny dziennie na to, żebyś to oglądał coś na YouTubie, a potem no, pracujesz tak samo, jak pracowałeś, no to gdzie w tym deal? No też trochę Nie, patrzę z tej nie, drugiej strony teraz bardziej nie, niż kiedyś, no bo siłą rzeczy, wiesz, firma płaci za twój czas i chce coś w zamian. I no taka jest niestety rzeczywistość, co nie? Zależy faktycznie firmie na tym oczywiście, żebyś był coraz lepszy, ale z drugiej strony zależy najbardziej na tym, żeby się opłacało ciebie mieć po prostu i tyle. Tak. Czy tak, to ja, wiesz, użyłem trochę skrótu myślowego, tak, bo ja raczej zakładam, że jak ktoś to obejrzy, to później sobie po prostu przemyśli to, co tam się nauczył, tak, i będzie starał się jakoś w jakimś stopniu tam to po prostu w mniejszym czy większym po prostu to wdrożyć, tak, a nie na zasadzie, że wiesz, Odważne założenie. Dobra, wiesz co, to jeszcze bym wrócił i trochę może powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Wiem, że to robię tego pęta, ale jeszcze nie dokończyłem tego wątku. To u mnie te wypalenie zawodowe objawiało się tym, że znaczy tak jak wspomniałem, tak, że nie mogę po prostu przez jakiś długi czas po prostu w ogóle się zmusić jakby do programowania, w ogóle gdzieś tam do pójścia do pracy. I to, co u mnie zadziałało, to zdanie sobie sprawy z tego, co ja lubię w programowaniu. I u mnie to dziwo to nie jest samo programowanie samo w sobie, tylko to jest nauka nowych rzeczy. Mi się nawet wydaje, że ja mogę robić po prostu rzeczy z innych dziedzin i się tym tak samo jarać, ale ja właśnie będę miał ten czynnik nauki, prawdopodobnie jeszcze jakiś tam aspekt finansowy i pewnie jakieś, nie wiem, docenienie, czy po prostu, że to coś jest jakieś takie, nie wiem, trendy uznaniowe, albo że takie, no nie wiem, znaczy jak pozycja na przykład lekarza czy prawnika, nie? Że ona jest taka powszechnie czy społecznie uznawana za, nie wiem, status społeczny, nie? Czy coś w tym stylu. I myślę, że to jest też dobrze sobie zdać sprawę, co nas jara w programowaniu, tak? Bo może to się okaże, że to nie jest klepanie po prostu kodu, tak? Tylko, że na przykład, nie wiem, nauka, rozwiązywanie problemów, komunikacja na przykład z biznesem, no wbrew pozoru mam bardzo dużo komunikacji, tak? Czy jakiś inny czynnik, nie? I teraz jeżeli sobie zdamy sprawę, co tak naprawdę jest, to później, znaczy i to było w moim przypadku, że ja wiedziałem, że na przykład będą jakieś rzeczy gówniane, nie? No po prostu muszę pójść i zrobić jakieś, nie wiem, rzeczy powtarzalne, że robiłem to 100 razy i zrobić to 101, ale nie wiem, porobię te rzeczy 2-3 dni, może tydzień, ale później się pojawi coś ciekawego, gdzie będę musiał, nie wiem, po prostu usiąść i coś się nauczyć, nie? Po prostu coś, czegoś się nie robiłem i to na przykład jakby odblokowało mi to był taki po prostu switcher, nie? Że wcześniej nie mogłem się zmusić. Jak to zrozumiałem, no to już, jak, nie wiem, po prostu mi to puściło. Mhm. Wydaje mi się, że to może być bardzo często dokładnie ten case, po prostu, że no, nas jara rozwój, ale nie tylko nas jako programistów, ale nas jako ludzi, czyli poznawanie nowych rzeczy, no bo to jest ekscytujące. Z tym, że no, trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że tych nowinek w świecie programistycznym pojawia się bardzo dużo każdego tygodnia, no i siłą rzeczy nie złapiemy wszystkich, co nie nauczymy się wszystkich, a tym bardziej nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie za to po prostu płacił, że my będziemy te nowinki cały czas poznawali. Bardzo polecałem od zawsze właściwie dokumentowanie tej swojej drogi, co nie? Wtedy możesz spojrzeć wstecz i zobaczyć, kiedy miałeś poczucie, że najbardziej nie masz zadowolenie z tej swojej pracy zawodowej,
I wydaje mi się, że prowadzenie bloga jest świetnym pomysłem. Tylko nie jest takim, wiesz, założeniem, że od razu tu będziesz budował swoją, jak to teraz jest modne, markę osobistą, że jakieś robisz to po to, żeby mieć tam lajki i komcie i tak dalej, tylko robisz to przede wszystkim dla siebie. Publikujesz to, więc ktoś z tego może skorzystać, ale robisz to przede wszystkim dla siebie. Tylko też wtedy ciężko oczekiwać, że firma pozwoli ci na to, żebyś pisał swojego bloga w czasie pracy. No to jakby to wydaje mi się, że tutaj nawet nie trzeba się na tym specjalnie rozwodzić, ale też jest możliwość w niektórych firmach pisania bloga firmowego, co wtedy firma też ma z tego dużą korzyść, co nie? I znam firmy, które prowadziły swoje blogi techniczne, pisane przez programistów i programistki i wtedy był ten czas dedykowany na ten rozwój, właśnie chociażby na potrzeby takiego bloga, który wtedy jest dobrym źródłem, no, dobrym czynnikiem na zdobywanie fajnych ludzi podczas rekrutacji po prostu, bo to jest bardzo duży wyróżnik dla firmy, ale pisanie swojego własnego bloga wydaje mi się, że ma bardzo dużo korzyści. Tak, i może być skocznikiem, nie? Znaczy teraz to może nawet, znaczy nie musi być blog, nie? Bo jest dużo więcej treści, ktoś może właśnie nagrywać podcasty, nagrywać materiały na YouTubie, nie? Znaczy jest dużo więcej form, które są popularne. I tak osobiście wydaje mi się, że już trochę blog to odchodzi jakby, znaczy właśnie treści wideo bardziej teraz trendują niż blogowe, czy tam podcasty. No ale właśnie widzisz, od razu to co powiedziałeś, że one trendują, to jakby w tym tak. celu robienia tego, o czym powiedziałem, to nie ma znaczenia, że coś trenduje, czy nie trenduje. No wiadomo, co nie, to niedługo po prostu powiesz jedno zdanie swojej myśli i ci sztuczna inteligencja wygeneruje osobę mówiącą to, co ty chcesz powiedzieć, tylko że w 100 zdaniach, a nie w jednym, no nie? I napisze ci do tego tekst, nagra ci do tego jeszcze audio. Tylko to właśnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby to z ciebie wypłynęło w taki sposób, jaki jest dla ciebie najbardziej komfortowy. Bo to, o czym mówię, to robisz dla siebie. I na pewno warto się zastanowić, tak jak powiedziałeś o tym, co ci właściwie się podoba w tym całym programowaniu, a może nic, może to po prostu jest praca, którą potem zamkniesz i chcesz iść do swojego normalnego, prywatnego, drugiego życia. Natomiast też warto sobie zdawać sprawę, że to się może zmieniać w czasie, co nie? Jak ty sobie zdiagnozowałeś, że na tym etapie życia najbardziej kręci cię rozwój, warto się nad tym zastanawiać, co może nie co tydzień czy co miesiąc, ale na przykład raz do roku, czy to nadal jest prawda. I może się okazać, że za lat 5 co innego będziesz doceniał w swojej pracy zawodowej. No tak, bo to nie musi być stałe, nie? Znaczy ja akurat sobie zdaję z tego sprawę, że no, takie rzeczy się po prostu zmieniają, tak, no bo no, to, takie jest trochę życie, nie? Że dzisiaj lubisz, nie wiem, jeździć na deskorolce, jutro się nauczysz, nie wiem, pływać na desce, tak, i patrzysz, że o kurde, to jest fajniejsze, już mi się nie chce jeździć na desce i zaczniesz pływać, nie? Wiesz, dla wielu osób właśnie to, co powiedziałeś, ten aspekt może być najbardziej kuszący w pracy programisty czy programistki. Właśnie to, że po pierwsze, no mówi się, że zarabia się nieźle i taka jest prawda. Po drugie, że ta praca może być elastyczna. Czasami nie jest, ale faktycznie może być. No i dzięki temu możesz sobie właśnie nauczyć się jeździć na desce albo sobie pojechać na kitesurfing do Brazylii, jednocześnie pracując, no nie? Gdzie jednak większość osób na świecie nie ma takiej możliwości. I to może być ten aspekt, który pozwoli ci nawet przez jakieś tam przykre momenty w pracy przejść, jakby, że okej, muszę zrobić to, ale po to, żeby potem sobie porobić coś innego. Chociaż nie wiem, czy to taka praca, wiesz, że siedzisz z laptopem gdzieś tam pod słońcem, popijając sobie tam, nie wiem, jakoś martini czy coś tam, to jest trochę osobiście uważam, że przereklamowana. Znaczy Nie, to nie o to mi chodzi. Nie, mi chodzi normalnie o to, że masz po prostu swój home office, powiedzmy, w hotelu, gdzie normalnie, nie wiem, w takie też jak wiesz, pracowanie na plaży, popijanie z drinka, to ja też nie bardzo wierzę, co nie? To wtedy ta praca nie jest optymalna i znów wracam do tego, że no ktoś ci za ten czas płaci. Jeśli pracujesz w taki sposób, to po prostu nie wykorzystujesz swoich możliwości w pełni i to nie jest do końca uczciwe. Więc nie, chodzi mi raczej o to, że możesz trochę popracować w jakimś fajnym miejscu, potem porobić coś, co chcesz zrobić, potem wrócić na kolejne 4 godziny pracy, faktycznie w środowisku takim, gdzie jesteś sfokusowany na tej pracy, a nie na falach, które masz przed sobą. No tak, no w takim kontekście to się zgodzę, nie? To praca programisty jest bardzo elastyczna, tym bardziej, że wiesz, nawet jeżeli sobie gdzieś tam wyjedziesz do Azji, no to możesz sobie znaleźć firmę po prostu, która będzie pracowała też w jakichś, nie wiem, innych godzinach, albo w takich, które będą ci pasowały, tak? I wtedy będziesz miał gdzieś tam czas na robienie jakichś innych rzeczy. To też się oczywiście wiąże z jakimś kosztem, co nie? Dla wielu osób takie bycie takim cyfrowym nomadem jest marzeniem, które potem jak się spełnia, się okazuje, że to jednak nie dla nich. No i to też jest spoko, co nie? No bo to fajnie brzmi, jednak też czai się za tym dużo wyzwań różnych, żeby faktycznie zrobić to w zgodzie ze sobą i tak, żeby być tą korzyścią jednak dla tego klienta. Ale no, pewnie jeśli ktoś chce, to warto tego spróbować, ale to był tylko przykład, co nie? Bo takich możliwości właściwie jest bardzo wiele.
i warto jest je odkrywać, no bo życie mamy tylko jedno i faktycznie badać, co nam sprawia tę frajdę, co nam daje to poczucie satysfakcji, a co nie. Mhm. No tak, no i zdawać sobie sprawę, że programowanie to też nie tylko same, nie wiem, plusy, tak, no ale też tak jak każda praca, ma też minusy i nie zawsze mamy takie, nie wiem, Eldorado, tak, że robimy tylko rzeczy, które byśmy chcieli robić, no bo to się bardzo często może skończyć jakimś, nie wiem, pożarem w pracy, tak, bo na przykład zrobimy jakiś refaktor, tak, a później się okaże, że przecież tego nikt nie tykał od, nie wiem, od 2 lat i jeszcze nie zamierzył tykać przez następne 2 lata, nie? I klient, czy tam pracodawca będzie wkurzony, nie? No bo po co po prostu robi, po co ma płacić za rzeczy, które po prostu działają na przykład, nie? Wiesz, no i to się zdobywa to doświadczenie, no po prostu z czasem spędzonym w pracy i na popełnianie błędów. Ja kiedyś zrobiłem jakiś mały refaktoring, który wydawał mi się super, a się okazało, że akurat ten system nie był pokryty testami. No i to się skończyło tym, że klient, i to akurat był system jakiś tam finansowy, już nawet do końca nie pamiętam, to było z 15 lat temu. I to się skończyło tym, że klient sobie na koniec miesiąca drukował faktury wszystkie. No i on sobie wydrukował 3000 faktur, tylko że przez mój refaktor one się wydrukowały w odwrotnej kolejności, więc ktoś tam w tej firmie w innym kraju musiał siedzieć i 3000 kartek przekładać z góry na dół. No to wtedy byli wszyscy na mnie bardzo źli. No i mieli 100% rację, co nie? Bo ja to zrobiłem od tak, nie do końca wiedząc, jakie to będzie miało konsekwencje. No i wydaje mi się, że wszyscy mamy na koncie jakieś mniejsze i większe fuck-upy, warto po prostu z nich wyciągać wnioski. Tak, no. Znaczy myślę, że jak już to ma ktoś, powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, ponad 10 lat doświadczenia, no to no, na pewno miał jakiś mniejszy, większy fuck up. No, mi też się zdarzyło właśnie robić jakieś refaktory po prostu, które chociaż myślę, że teraz biegiem czasu można by były potrzebne, ale na przykład ja to komunikowałem biznesowi, nie? Jakby, no, więc no, się uczy po prostu człowiek na błędach, że teraz jakbym takie rzeczy robił, to po prostu najpierw do nich poszedł i o tym szczerze pogadał, się zastanowił, co my z tym możemy zrobić. Koniec końców może się okazać, że faktycznie na przykład tego nie będę potrzebowali, a może będę potrzebowali, ale to zaplanujmy na przykład coś, nie? A to Tak, też no, temu rzeka. żeby to po prostu było jakby ze zrozumieniem z obu stron, żeby to było faktycznie jakoś tam zaplanowane z korzyścią dla wszystkich, a nie tylko dla programisty, który się pojara tym, że coś fajnego zrobił, a potem się okaże, że to jednak wybuchnie, no nie? Tylko warto, żeby obie strony były świadome także ryzyk z tym związanych. No i też, no jak ja to robiłem, to nie miałem skąd się tego uczyć, bo były co prawda książki na ten temat, ale to były olbrzymie cegły 1000-stronicowe, które faktycznie czytałem niektóre, a też i staramy się wychodzić naprzeciw takim oczekiwaniom, bo wiedziałem, czego mi brakowało przez te kilkanaście lat w pracy i po prostu wypuszczają produkty, które zawierają także takie informacje, czyli jak robić refaktoring, czy jak właśnie gadać z biznesem, który to temat przez wiele lat w polskim IT był bardzo zaniedbywany, co nie? No bo programista to był ten, którego się zamykało w piwnicy, zalewało kawą, wrzucało się pizzę i wychodził kod. No a tak nie jest już, co nie? Na szczęście. Tylko jednak Mhm. praca programisty polega, tak jak powiedziałeś, bardzo często na komunikacji z biznesem, na rozumieniu tego faktycznie, co się robi i przecież ta siła programistyczna też ma bardzo dużo fajnych pomysłów, jeśli faktycznie rozumie, czemu to ma służyć, kto jest tym końcowym użytkownikiem, na czym zależy z kolei biznesowi. Jeżeli oni mają dostarczać tą wartość, która jest potrzebna, a nie tylko patrzeć na to, co jest dla nich osobiście fajne. Wtedy to też zmienia się całe to podejście. Nie, że ja faktycznie robię coś, co mi teraz osobiście frajdy nie sprawia, ale wiem, że długoterminowo to bardzo będzie pożyteczne dla wielu osób. Mhm, tak, no bo można też w Friday mieć chociażby z takich rzeczy, że nie wiem, z tej aplikacji korzysta ileś tam tysięcy użytkowników na przykład codziennie, nie? I jak ja na przykład zrobię teraz ten feature, to no inni ludzie po prostu będą z tego korzystać, będą z tego zadowoleni, nie? Więc to też jest tak jak wielowymiarowe, tylko że właśnie trzeba sobie zdać, co ja lubię, nie? Co po prostu w tym. Tylko też, żeby jakby wiedzieć, co lubisz, musisz mieć poznane całe spektrum, co w ogóle jest do lubienia, co nie? Musisz mieć świadomość, po co to wszystko właściwie się dzieje i zobaczyć siebie w kontekście konkretnym, w tym, w którym się znajdujesz, w środowisku, w danej pracy, w środowisku danego produktu, w ogóle po co to wszystko jest. Ja przez jakiś czas tworzyłem system call center, gdzie tam system inteligentnie wybierał, do kogo ma teraz zadzwonić, w jakich godzinach, tam wybierał płeć osoby dzwoniącej do osoby, która ten telefon ma odebrać i tak dalej. No i to było bardzo fajne technicznie, bardzo fajny problem do rozwiązania. Tych problemów było tam bardzo wiele i się tym projektem bardzo jarałem. Ale jak do mnie o 8 rano zadzwonił koleś, chciał mi sprzedać kartę kredytową w niedzielę,
no to myślę, kurwa, weź się ode mnie odczep, nie? I potem myślałem, przecież ja takie systemy robię. No to wtedy straciłem, szczerze mówiąc, trochę zapału do pracy nad tym dokładnie systemem, bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, a potem zobaczyłem, do czego to faktycznie może być używane, nie? Jakby też oczywiście ten system mógł być używany do rzeczy słusznych i fajnych, ale też niekoniecznie. I wtedy jak mnie samego to spotkało, że ktoś mnie obudził w niedzielę rano, korzystając z systemu taki, jak ja robię, no to też zrozumiałem, że to nie jest do końca to, co ja chcę robić. Jakby, Mhm. że ta misja cała moja nie jest spełniona, że mój cały trud może być wykorzystany do tego, żeby ktoś kogoś innego budził w innym kraju w niedzielę rano. No tak, no bo teraz mamy, czy jako programiści mamy jakby wpływ na to, przy jakich projektach pracujemy, nie? No bo możemy, nie wiem, pracować przy projekcie jakimś wojskowym i tworzyć jakieś rakiety, które będą tam, nie wiem, wystrzeliwane, możemy pracować przy jakiejś, nie wiem, sieci społecznościowej czy komunikatorze, który będzie używany przez tam miliony, nie? No, znaczy to już tam Tak, no od motywacji. jeszcze jako freelancer dostałem zapytanie ofertowe na zrobienie strony jakiejś tam związanej z branżą pornograficzną i to odrzuciłem ze względów po prostu etycznych, co nie tak samo jakby przyszło jakieś kasyno i powiedziało, że chce ode mnie coś nawet dużo płacąc, po prostu tego zlecenia bym nie przyjął. I też są osoby, które w ten sposób taki nie wiem, moralnie patrzą na to, czy faktycznie one się zgadzają z tym, co robią i po co ich ta praca faktycznie, do czego później jest wykorzystywana. Czy praca w branży tytoniowej, czy alkoholowej, no też jakby to dla kogoś to może być ok, dla kogoś nie ok. I właśnie to jest ok, że można mieć swoje podejście i swoje zdanie na ten temat. Natomiast to chyba Mhm. odbiegliśmy trochę od samego wypalenia zawodowego, chociaż jak coś się robi w niezgodzie ze sobą przez długi czas, to wydaje mi się też, że to może być szkodliwe. To też wydaje mi się, że warto jest porozmawiać o tym, co właściwie, jak można temu przeciwdziałać, co nie? I, to właśnie, i tu są sprawdzone sposoby, które po prostu warto jest stosować, to o czym wcześniej mówiliśmy, czyli sen, jedzenie i ruch, jakby to jest taka podstawa. Tylko tak jak mówiłem, też o tym wiedziałem, że tak jest i nagrywałem nawet o tym podcasty o zdrowiu dla programistów i programistek i sam tego nie robiłem. A jak zacząłem to robić, to faktycznie było lepiej, ale to już było trochę po tym najgorszym okresie. Natomiast dużo się mówi o spacerach w lesie, o medytacji właśnie, o pójściu sobie na basen czy na saunę, ale nie po to, żeby na czas napieprzać 100 długości i potem tylko patrzeć w jaki sposób nam jakaś aplikacja da jakiś puchar i że z kimś rywalizujemy, tylko zrobić to po prostu dla siebie, nie? No, czy inne słowy, po prostu nauczyć się trzeba odpoczynku. Tak, bo jeżeli na przykład, to tak jak mówisz, tak, załóżmy, nawet będziesz dbał o sport, ale teraz coś się przerodzi w drugą skrajność i zacząć na przykład, nie wiem, triatlony napierdzielać, nie, albo jakieś Ironmany, no to też nie wiem, czy wiesz, tak będzie prozdrowotnie. Znaczy, no na pewno będziesz miał formę, tak, ale czy to ci, powiedzmy, psychicznie pomoże? No może tak, może nie. Może. A może nie, to właśnie to jest Mm, kwestia po prostu podejścia, żeby z kolei nie stać mm, się niewolnikiem tej drugiej aktywności. Tak mi się wydaje, co nie? Też może mm, być tak, że u kogoś coś takiego działa, z tym, że też warto potem poczekać, jak ta osoba będzie mówiła o tym za 5 powiedzmy lat. No, mhm, wydaje mi się, że warto jest patrzeć na. Też mieliśmy ten problem w polskim IT. Na przykład moje pokolenie było jednym z pierwszych, jeśli chodzi o tę branżę. Jak się poszło na konferencję w innym kraju, czy w Skandynawii, czy w Niemczech, czy w Stanach, no to ta średnia wieku było dużo wyższa niż w Polsce. Ja jak kończyłem ponad 30 lat, to nie tak wcale często spotykałem programistów, programistki starsze ode mnie. Teraz ja jestem tym starszym i przechodzimy w Polsce przez pewien po raz pierwszy taki etap, że będziemy mieli pokolenie emerytowanych programistów i programistki. Tego nie było wcześniej, co nie? I w tych innych krajach też kiedyś nastąpił ten pierwszy raz, tylko że u nas to jest trochę później z bardzo różnych przyczyn i na tym też akurat kiedyś nagrywałem podcast, dlaczego w Polsce to wszystko zaczęło się tak dużo później. No i to oczywiście wchodzi cała ta nasza historia, co nie? Jak Polska była zacofanym technologicznie krajem i dopiero u nas to wystrzeliło później niż na zachodzie. no tak. I jak było, to po prostu wiesz, była branża osób prawie wyłącznie młodych, co za tym idzie z dużą dawką energii, silnych, być może czasami ambitnych, to też się nakręcaliśmy wzajemnie. Kto mniej śpi, kto więcej zrobi i tak dalej. No i to było trochę toksyczne, to było, wydaje mi się, szkodliwe dla wielu osób. No i potem się uczyliśmy, jak z tego jednak wychodzić. No jednym się udało i programują sobie dalej spokojnie, a inni szukali innej drogi, jak się okazało, że to jednak ich wykończyło, tak jak mnie.
Mhm. No tak, no bo faktycznie teraz no wy jesteście w sumie pierwszym takim pokoleniem, nie, które już dorasta i powiedzmy no bo jak, ja słyszałem jeszcze kiedyś, jak było sytuacja, że przyjeżdżali właśnie z zagranicy, jacyś prelegenci, nie? Wychodzi na salę, a tam jakiś tam 60-letni pan, tak? A sami programiści tam, nie wiem, 20-30 lat na sali, Tak. nie? Wszyscy młodzi. Tak, po prostu było, nie? I to też były takie czasy, że wiesz, no jakby, że siłą rzeczy właśnie z tego powodu, no i w sumie się cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć, że byłem tego częścią, że po prostu szliśmy w te tam kilka tysięcy osób właśnie w taki sposób w Polsce, że wiesz, zaczynała się taka zmiana postrzegania tej naszej pracy, jak wszyscy dochodziliśmy do takiego wieku, że pojawiały się dzieci na przykład. Co nie? No to jak się ma dziecko, to wywala wszystko do góry nogami. I na różnych blogach wtedy też było, że czegoś nie zrobiłem, no bo to teraz uczę się spędzać czas ze swoim dzieckiem. Sam zresztą na takie tematy poruszałem, bo one były istotne. Bo wiesz, jak masz środowisko, czy na konferencjach, czy na jakichś meetupach i wszędzie po prostu każdy go cisnąć to programowanie, robić, bo trzeba być pasjonatem, bo jak to nie jest twoja pasja, jeśli temu nie poświęcasz, to jesteś gówno, nie programista. Było takie podejście. A nagle się okazuje, że po prostu nie możesz, no bo pojawia się coś ważniejszego w twoim życiu. No i dobrze, jakby i z tym Mhm. zderzeniem zetknęło się wtedy wiele osób naraz i też nie wiedzieliśmy do końca, co z tym robić. No trzeba chyba samemu sobie odpowiedzieć na takie pytanie, nie? Czy w sensie, no, co jest dla ciebie najważniejsze? Bo ja z jednej strony, ja osobiście mam to też taki trochę dylemat. Z jednej strony zgodzę się, że praca programisty nie powinna być jakby wymagana na ten rozwój, a czy w sensie, że okej, masz te że są osoby, które pójdą na 8 godzin pracy i nie muszą być pasjonatami, no ale z drugiej strony jest coś takiego, że no, dobra, no, jeżeli chcesz się rozwijać i chcesz być naprawdę w tym dobrym, no to ci 8 godzin no, nie wystarczy, nie? No bo no, musisz naprawdę w to dużo po prostu włożyć, żeby być dobry. I gdzie, wiesz, nie? To Ja też, osobiście mam z żeby tym nie problem. wybrzmiało, że tylko pasjonaci się rozwijają. No bo jakby rozwój w swojej pracy, no to jest obowiązek każdej osoby w każdej branży Mhm. właściwie, co nie? Bo no i jest takie fajne powiedzenie, kiedyś po raz pierwszy usłyszałem to u takiego blogera Ayender Achian z Izraela, który powiedział, że to, że masz 10 lat doświadczenia, wcale nie oznacza, że masz 10 lat doświadczenia. To może oznaczać, że masz 1 rok doświadczenia powtórzony 10 razy. Mhm. Jeśli robisz ciągle to samo. Jakby i to może działać przez jakiś czas, ale potem po tych 10 latach się budzisz, wywalają cię z roboty, albo chcesz znaleźć coś innego, się okazuje, że jesteś bardzo daleko w tyle, co nie? I to nie trzeba być pasjonatem, żeby rozwijać się i nabywać nowych umiejętności, tylko to jest jakby no czysta przyzwoitość, co nie? Z tym, że też warto dbać o to, żeby to środowisko codziennej pracy dawało takie możliwości. Ja to nie mówię wcale o tym, żeby wiesz, mieć codziennie godzinę czy 2 godziny dziennie na rozwój, cokolwiek to znaczy, bo też dla każdego to znaczy co innego. Tylko ta różnorodność i zdobywanie tych nowych umiejętności jest zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. I do tego potrzebna jest ta komunikacja. No i szczerość, nie? I też, Znaczy, żeby wiedzieć, jak to robić, nie? Żeby to były korzyści dla obu stron. To nie może być jakieś strasznie roszczeniowe według mnie ze strony programistów, że ja teraz chcę poznać nową bibliotekę, która wyszła, która za rok już nie będzie w ogóle używana, bo ona sobie zdechnie, a ja już się nauczyłem i firma nic z tego nie ma. no tak, tylko że z drugiej strony jak sobie na przykład popatrzysz na to w ten sposób, tak, że jeżeli ty będziesz robił 8 godzin dziennie i nawet się rozwijał w pracy, a jeżeli ja będę robił dokładnie to samo, jeszcze 4 godziny dziennie się rozwijał, no to ja za 5 lat będę w takim miejscu, do którego ty w życiu nie dojdziesz, nie? I Mhm. bardziej o taki po prostu mi Może kontekst tak, a może nie, to chodziło. nie? Może będzie, jeśli będziesz 4 godziny po pracy się rozwijał, to może za 5 lat będziesz w miejscu, w którym ja się znalazłem, czyli w takim, że nie będziesz dał rady na to patrzeć w ogóle już. Więc jakby No może. to jest bardzo indywidualne według mnie. I też Mm, zmienne w czasie, co mhm. nie? Może być tak, że sobie przez rok tak pociśniesz, ale potem po roku dojdziesz do wniosku, że jednak nie. No tak. Znaczy, no tak, no może być po prostu etap w pewnym momencie po prostu coś takiego, tak, że no kurde, ja tego dłużej nie dam rady robić. Sobie zdaję z tego sprawę, że coś takiego może być. Jak na razie, no to jak wspomniałem, tak, miałem coś takiego, że nie mogłem przez jakiś czas robić, nie ubrudziło, znaczy nie przerodziło się to w coś takiego, że tak jak u ciebie, tak, że w ogóle nie mogę patrzeć na programowanie. Na szczęście, by było, to myślę, że trochę tragedię bym miał w życiu, jakbym nie mógł w ogóle tego robić. Bo myślę, że to nie miało dla ciebie łatwy okres, nie? Jak ty robi... Nie, to był dla mnie bardzo trudny.
Tragiczny to był czas. Znaczy z tym, że wiesz, to co się nałożyło się na to też różne inne czynniki, co nie? Na przykład ja od zawsze, jeszcze od liceum, po prostu chciałem bardzo dużo zarabiać, chciałem mieć dużo kasy i tyle. I też jakby z biegiem lat w pracy jako programista, no docierało do mnie, że może faktycznie za jakiś czas będę zarabiał 10 razy więcej, ale nie 1000 razy więcej. To też mi nie dawało spokoju, co nie? Więc jakby to się zbiegło w czasie bardzo wiele różnych rzeczy, które spowodowały to, że przestałem to robić. Faktycznie to wypalenie zawodowe, które ja tak przynajmniej nazywam, no to na pewno się do tego przyczyniło, ale też nie tylko, bo ja wiedziałem, że jakaś zmiana na mojej drodze musi nastąpić, żeby było tak, jak od zawsze chciałem. Mhm. Że robiąc przez kolejne 20 lat to, co teraz, co wtedy robiłem, nawet gdyby sprawiało mi to frajdę, no to do tych swoich jakichś tam celów, niekoniecznie spisanych w jakimś Excelu, ale takich po prostu, które wiem, że mam w głowie, po prostu nie dojdę. Natomiast o tym rozwoju też, co mówisz, to właśnie znowu wrócę do tego, że bardzo się cieszę, znaczy, bo rozwój dla samego rozwoju to według mnie jest bez sensu, co nie? To musi mieć jakąś ułożoną ścieżkę, musisz wiedzieć, do czego chcesz dążyć, w czym chcesz się rozwijać, dlaczego i po co, i też wiedzieć, jak to robić. I oglądanie randomowych wideo na YouTubie niekoniecznie może być najlepszą drogą do tego celu. I też znowu wrócę do tego, że nam się udało stworzyć właśnie taki mechanizm, który powoduje, że jak wydajemy jakieś nowe szkolenie, to jakby też rozumiem to, że ktoś nie będzie tego robił przez 4 godziny dziennie, codziennie. Tylko staramy się w taki sposób komunikować, że z tymi materiałami wystarczy godzina dziennie, co nie? Tylko rób to faktycznie codziennie, w momencie, gdy wypuszczamy ten produkt, idziesz razem z całą grupą przez godzinkę dziennie, oglądasz, robisz zadania domowe, integrujesz się w społeczności i potem masz efekt nie po jednym dniu, ale na przykład po pół roku czegoś takiego, jak nasz ten najdłuższe szkolenie DNA ma 20 tygodni, po 20 tygodniach będziesz zupełnie w innym miejscu zawodowo niż byłeś zaczynając to. Tylko ważna jest ta konsekwencja. I faktycznie, jeśli to my wymagamy faktycznie godzinę dziennie, to może być tak, że będziesz musiał robić to po pracy, ale to jest godzina dziennie, a nie 4 godziny dziennie. Mhm. To jest Tak, no i różnica i to jest inwestycja, która po pierwsze nie jest tak wielka, bo to jest godzina, a nie 4 godziny, a po drugie ona jest rozłożona w czasie i co bardzo ważne ma datę końca. Nie masz tydzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, masz tydzień 20 i potem możesz sobie zerknąć wstecz, co przez te 20 tygodni osiągnąłeś, albo mniej, jak mamy też krótsze produkty. Też czegoś takiego nie było w polskim IT, bo byliśmy chyba pierwsi, którym się udało na taką skalę wejść w ten rynek i faktycznie tą edukacją tak poukładać, która jest edukacją, w której płacisz w dużej mierze za wiedzę też, ale także za sam proces, za agendę, za to, że ktoś za ciebie wybrał, czego masz się w tym momencie nauczyć i to nie zrobił ktoś randomowy, tylko osoba, która uczyła tysiące ludzi na salach szkoleniowych przez powiedzmy dekadę, co nie? I ona wie lepiej niż ty, czego ty w tym momencie potrzebujesz. mhm. To brzmi trochę okrutnie i brutalnie, ale tak jest. No tak, znaczy co tu dużo mówić, nie? No macie dobre produkty sam, niektóre z nich przerabiałem, mogę polecić, między innymi DNA, no więc zgodzę się z tym, no i tam u was jeszcze płacisz jakby za tych mentorów, nie? Właśnie za tą wiedzę, że oni faktycznie mają tą wiedzę i to nie są jakieś tam randomowe osoby. No bo to jest duży problem ogólnie w edukacji, że jak sobie wpiszesz w internecie, że chcesz się czegoś nauczyć, no to dobra, ktoś ciebie uczy, ale w sumie nie wiesz, czy ten ktoś mówi ci prawdę, nie? Nauczysz się czegoś, ale nie wiesz, czy to jest wartościowe. A taka nauka dla nauki właśnie, no moim zdaniem, jest trochę stratą czasu. Jest no, jakimś tam ćwiczeniem mięśnia nauki i mięśnia dyscypliny i tak dalej. Natomiast czy to faktycznie ma korzyści, to bywa to różnie. I No, no, mhm. też tam ludzie piszą, co nie, że jakby że to jest przeskok jakościowy, jeśli chodzi o materiały, które na innych platformach mieli wykupione wcześniej, czy właśnie, tak jak mówisz, oglądanie rzeczy na YouTubie, no bo wtedy po prostu nie wiesz, czy to faktycznie ma sens. U nas zawsze staramy się, żeby ten sens miało jak największy. Szczególnie, że bardzo często i to w sumie ten właśnie przez rozwój social media, tak jak mówię, że blogi odchodzą do lamusa trochę. Teraz wiadomo, że jest TikTok, jest Instagram, jest YouTube i tak dalej i to wszystko bardzo prężnie sobie działa, ale to ma ten efekt, że to, co kiedyś robiliśmy na blogach, czyli pokazywaliśmy swoją ścieżkę, teraz staje się znowu właśnie sposobem na budowanie swojej marki osobistej i prowadzi potem do jakiegoś biznesu. Ale jeżeli ktoś ma uczyć cię programowania, a sam w branży jest od roku, no to ma tylko ten rok doświadczenia więcej od ciebie. To wcale nie jest tak dużo, co nie? I według mnie, znaczy jest taki pogląd, że żeby brać od kogoś pieniądze za naukę, to wystarczy, że jesteś 1% lepszy od tej osoby. No według mnie nie. Musisz być dużo lepszy Mm, od kogoś, żeby kogoś czegoś nauczyć, bo po pierwsze musisz to dobrze rozumieć, żeby to potem wytłumaczyć i to przekazać, a po drugie musisz mieć doświadczenie,
które faktycznie dowodzi, że to, co mówisz, jest właściwe. Mm, A nie tylko powtarzasz to, co A ktoś ci czy, powiedział. rozumiem tutaj twoje podejście, tylko z drugiej strony, jeżeli ty masz na przykład 15 lat doświadczenia, to już możesz nie do końca pamiętać, jak to było, kiedy ty miałeś te pół roku doświadczenia, nie? I teraz taka osoba, która Oczywiście. na A przykład ja, ma... wiesz, ja nie mówię, żeby osoby z małym doświadczeniem w ogóle się nie odzywały. Oczywiście, że tak. Jakby tak jak mówię, według mnie dokumentowanie swojej ścieżki to jest super droga dla osoby, która chce wejść w daną branżę i pokazywać to, w jaki sposób się uczy, ale niekoniecznie uczyć innych. Aha, okej, w sensie uczyć innych za pieniądze, tak? Nie za pieniądze. Tak, Okej, tak. no dobra, to rozumiem. No, to tutaj faktycznie, tak, bo żeby, dobra, z tym to się zgodzę, bo żeby faktycznie kogoś nauczyć, to musisz to dobrze rozumieć, musisz przemyśleć jakiś tam program i po prostu do jakiego punktu ty chcesz daną osobę doprowadzić, nie? Czy w sensie, że ktoś jest teraz tutaj, a za jakiś czas będzie tutaj, tak, ale jeżeli ty masz ten rok doświadczenia, no to jest trochę jednak za mało, żebyś po prostu wiedział, do jakiego punktu ty chcesz tą osobę doprowadzić. Jak już może przy 5 latach, to myślę, że mógłbyś, powiedzmy, jakiegoś takiego juniora na przykład próbować gdzieś tam przeprowadzić, nie? Na przykład, żeby zostać regularem. Znaczy właśnie wiesz, to liczenie tego w latach jest bardzo ciężkie, no bo to zależy, co przez te lata robiłeś, co nie? No Natomiast tak, tak, zgodzę się. sam fakt, według mnie, że żeby od kogoś brać pieniądze za to, że go uczysz, to jednak ta przepaść powinna być dużo większa pomiędzy osobą uczącą a uczniem, a nie tylko malutka, co nie? Mhm. Ja rozumiem, że są różne podejścia, takie zdecydowanie jest moje. Mhm. Okej, dobra, bo tak znowu trochę odbiegliśmy od tematu. Ja bym trochę jeszcze wrócił. Ty wspomniałeś, że, znaczy w jednym z jakichś vlogów pamiętam, że wspomniałeś, że ty chodziłeś w ogóle do psychologa, tak? Tak. I to ci pomogło na przykład w kontekście wypalania zawodowego, czy nie? To już było ja poszedłem do psychologa 2 czy 3 lata po tym, jak przestałem programować zawodowo, z różnymi tematami. Tak naprawdę to był rok 2017. Akurat niecały miesiąc temu zakończyłem drugą swoją terapię. Pierwsza trwała prawie 3 lata, druga trwała około 2. Teraz będę się rozglądał pewnie w najbliższych tygodniach za pójściem do kogoś jeszcze, ale to z tego powodu po prostu, że ja to lubię, to jest bardzo dla mnie interesujący proces, to jest ciekawe zjawisko. A takie naprawdę największe jakieś odkrycia, czy największe zmiany, czy największe trudności były przez pierwszy rok, no bo wtedy właściwie, wiesz, można powiedzieć, że tak się trochę budzisz, że ktoś ci pokazuje, kim jesteś, ktoś ci pokazuje, jak wielu rzeczy nie zauważałeś, albo dlaczego jesteś taki jesteś, albo jak jakieś schematy z przeszłości wpływają na twoje zachowania aktualne i na twoje postrzeganie świata. I to może wywrócić faktycznie świat do góry nogami i według mnie warto jest to zrobić. Bo po takim procesie jesteś w stanie bardziej świadomie obserwować to, co się z tobą dzieje i tak jak mówisz, nawet obserwować to, co lubisz, ale rozumiesz wtedy, dlaczego to lubisz, nie? I wtedy możesz też jakby prognozować, czy nadal będziesz to lubił za rok, albo od czego to zależy. Mm. Więc tak, jakby nawet idąc do psychologa, nawet nie do końca wiedząc, czym to się je, to nagrałem to swoją pierwszą wizytę, że wchodzę, potem, że wychodzę i odcinek się nazywał, że życie jest za krótkie, żeby się wstydzić. Bo kiedyś faktycznie to był temat tabu, a nie powinien być zdecydowanie. Na szczęście to się zmienia i jakby to dbanie o swoją formę psychiczną jest, można powiedzieć, w trendzie, no i bardzo dobrze. Mhm. Tak, no coraz więcej osób raczej otwarcie mówi o tym, nie, że korzysta jakby z usług psychologa. Myślę, że też to takie czasy trochę się zrobiły, nie? No bo jeżeli kiedyś na przykład, powiedzmy tam, nie wiem, 100, 200, 300 lat temu głównym wyzwaniem było to, żebyś miał to do garnka włożyć, tak? To zbytnio nie miałeś czasu na zastanawianie się nad swoim takim, nie wiem, bytem egzystencjalnym, nie? A teraz, jeżeli już masz, wiesz, szczególnie w profesjach, kiedy właśnie nie musisz się zastanawiać, tak? Zarabiasz tam po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, tak? To później się zastanawiasz, no dobra, ale czy to, co ja robię, to ja to lubię, czy to mi pasuje, czy ja to chcę robić i tak dalej, nie? A to już bardzo filozoficzne, zagłębiamy się tematy, to polecam lekturę Erika Froma, który w połowie XX A wieku tak. bardzo fascynujące książki pisał na ten temat, albo Viktor Frankl, jego książka Wola sensu i Człowiek w poszukiwaniu sensu, jak najbardziej. Znaczy wiesz, to filozofowie byli 2000 lat temu, którzy rozkminiali takie rzeczy, więc tutaj upływ czasu niekoniecznie ma aż tak wielkie znaczenie. Znaczenie ma to, że dużo osób teraz te najniższe, te swoje najbardziej podstawowe potrzeby załatwia i potem jeszcze im zostaje dużo czasu na życie, co nie?
Jakby to jest Mhm. bardzo fajne, tylko pojawiają się wtedy te dylematy. Właśnie Eric Fromm napisał, Mhm. że, znaczy przynajmniej u niego to widziałem po raz pierwszy, że ten problem wynika z tego, że już wyszliśmy ze świata zwierząt, a nie doszliśmy jeszcze dalej. I zyskaliśmy tę taką świadomość i nie wiemy, co z tym zrobić i teraz się tego uczymy. I to uczymy się od już wielu set lat albo i więcej, co nie? No i że to jest Mhm. jakby ewolucja. No tak, ale myślę, że to też może być powiązane z tym, nie? No bo jeżeli, wiesz, to już dochodzi do takiego momentu, że faktycznie jakby pieniądze stają się drugorzędne, nie? No uważam, że powyżej tam jakiegoś pułapu i to dla każdej osoby jest po prostu jakiś tam inny, no to czy ty zarobisz te 1000, 2 czy 5 więcej, no to tak naprawdę nie ma zbytnio dużego znaczenia, a liczą się inne rzeczy, jak na przykład czy, nie wiem, atmosfera w pracy, czy to, co robisz, to jest na przykład dla ciebie wyzwaniem i tak dalej, nie? Czyli to dla każdego też to będą inne czynniki, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że ten czynnik finansowy w pewnym momencie wydaje mi się, że już schodzi jakby na drugi jakby plan, nie? A czyli on też jest ważny, ale nie jest jakby najważniejszy, tak? Bo jest różnica przykładowo zarabiając, nie wiem, jeżeli zarabiam 3000, to jak zarobię 6000, no to jest bardzo duża różnica. Ale zarabiając na przykład 20 000, a zarabiam 23 000, no to mój komfort życia się nie poprawi za dużo, nie? Czyli No i wtedy pojawiały się pytania, a właściwie po co to wszystko? No i mhm, tutaj wchodzimy faktycznie w bagno, bo co za każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, a Viktor Frank twierdzi, że to nie ty szukasz sensu w życiu, tylko to życie pyta ciebie, ej, a jaki jest mój sens? I jedni będą ten sens nadawać, inni nie. I tutaj terapia na pewno jest przydatna. okej. Natomiast wiesz, no w sumie jakieś o takich tematach, no to teraz przecież trwają rozkminy nad tak zwanym minimalnym dochodem gwarantowanym, czy jakoś tak to ma się nazywać, po prostu, że nie będziemy Mhm. musieli pracować, będziemy dostawali kasę i będziemy sobie żyli. No i wiesz, są fascynujące teorie na ten temat, warto się z tym zapoznać, jakie to może mieć konsekwencje, no i wiele osób przewiduje, że tragiczne w skutkach. No tak, znaczy to pewnie trzeba jakichś większych czy szerszych badań badań na szerszą skalę, nie? Jak to faktycznie wpłynie. Jakieś są, bo to już działa w jakimś tam, chyba w Finlandii wprowadzili coś takiego, wydaje mi się, w jakimś tam stopniu. No i generalnie wtedy właśnie pojawia się to pytanie, no dobra, ale to po co to wszystko? Tylko to pytanie Mhm. pojawia się wtedy wcześniej. I to właśnie wspomniani przeze mnie panowie bardzo fajnie się nad tym zastanawiali. Odpowiedzi oczywiście żaden nie udzielił, bo tę odpowiedź trzeba udzielić sobie samemu. No i na pewno z takich rozkmin także może wyniknąć wypalenie zawodowe. Nie? Jak robisz, nagle dochodzisz do wniosku po 10 latach, że to kurde nic, wszystko to nie miało sensu. Mhm. Czy ty na przykład masz life-work balance, czy nie? Teraz nie. Znaczy jakby u mnie to właściwie, no teraz to jeszcze bardziej, ale zawsze było tak właściwie, że to było bardzo powiązane ze sobą. Bo ja od samego początku, jeszcze zanim podjąłem pracę zarobkową, tylko nawet udzielałem się w różnych projektach jako student, nawet niekoniecznie za kasę, no to było dla mnie jakby sposób na po prostu prowadzenie życia całego. I to się nie zmieniło teraz też. Jakby zdarza się też, to nawet wczoraj do ciebie pisałem, była niedziela, pisałem do ciebie maila chyba około północy. Zdarza się tak, że przez 2 tygodnie nie robię nic, potem przez tydzień trochę nadganiam. Czasem jest tak, że pracuję przez 10 godzin w ciągu dnia, czasem jest tak, że pracuję przez 10 godzin w ciągu tygodnia i tych tygodni jest dużo obok siebie. Więc nie, czegoś takiego nie ma, że mam to jakoś bardzo ustrukturyzowane. To właściwie sobie płynie to żyćko razem z tym biznesem. I Okej. oczywiście jest raz lepiej, raz gorzej, co nie, tylko nie chciałbym już dopuścić do czegoś takiego, że nie dam rady czegoś zrobić. Nadal się zdarza, chciałbym, żeby się zdarzało coraz rzadziej. Okej. No ja też nie mam jakiegoś takiego stricte podzielenia, nie? Work-life. Może wiesz, że pracuję gdzieś tam 8, 16, tak, a później to mam czas dla siebie. No mnie to jest no po prostu życie, nie? Ja cię nie Mhm. rozgraniczam, że tu jestem w pracy, tu jestem, nie jestem w pracy, nie? Czasem na przykład Wiesz, idę jeszcze tego do końca, nie? Czasem idę nawet, nie wiem, po prostu się spotkać z narzeczoną, nie? No to po prostu wpadnie mi jakiś pomysł do głowy, nie? Bo po prostu, nie mhm. wiem, się rozluźniłem i przyszło mi jakieś rozwiązanie na problem w pracy, nie? No i no, się zdarzają takie rzeczy, nie? Bo bierzesz prysznic, to ci też gdzieś tam wpadnie jakieś rozwiązanie, albo przyjdzie ci jakiś pomysł, że o kurde, coś, fajnie jakiś projekt bym sobie zrobił, czy coś w tym stylu, nie? No, a czasem sobie po prostu, nie wiem, odpalę konsolę i pogram i nie myślę o takich rzeczach, nie? I po prostu. W tle i tak się ten coś pewnie kręci czasami. Znaczy wiesz, to jest po prostu problem polega na tym, że nie ma na to wszystko jednej odpowiedzi, co nie? Odpowiedź jedna uniwersalna to jest to, czyli sen, jedzenie i ruch.
I to mówię Mhm. po raz któryś, bo tak po prostu jest. Nie mówię też, że ja to stosuję zawsze, bo nie, byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że tak, ale zdarzają się okresy, że tak i wtedy jest lepiej niż gdy tego nie stosuję. Natomiast wszystko inne to jest bardzo zależne, co nie? Ten work-life balance wcale nie jest powiedziane, że to koniecznie musi być takie dobre, że masz codziennie 8-16, bo może ktoś woli trochę inaczej, co nie? Może ktoś woli od 5 do 8, a potem od 17 do 20. Albo może poprzetykane jakoś tam. Na przykład, no u mnie też biznes polega na tym, że jestem czasami w social mediach, co prawda teraz już coraz mniej, ale jednak czasami jestem, że mam czasami live'y, które są w godzinach takich, jak ludziom pasują, a nie mi, że mam różne jakieś spotkania, czy mam jakieś telefony, też czasami muszę się dostosowywać do trybu życia innych ludzi, a nie wszystko jest jeszcze dopasowane w 100% pode mnie. No i to jest okej, co nie? Tylko jakby zauważam, Mhm. co mnie męczy, jakie aktywności powodują, że potem faktycznie muszę odpocząć. Na przykład jak mam live'a od 20 do 23 z lampą świecącą mi prosto w twarz przez 3 godziny, to kiedyś to nie był dla mnie problem. Teraz problem jest tej natury, że ja wiem, że ja do pierwszej nie zasnę i kolejny dzień muszę mieć w miarę wolny, żeby sobie po prostu dojść do siebie. Tylko to też nauczyłem się tego z biegiem lat. Kiedyś wstawałem z rana niewyspany i leciałem do roboty, teraz już tak nie jest. Ale też wynika to z tego, że już Mhm. teraz niekoniecznie muszę tak robić. Wcześniej być może musiałem, albo sam sobie tak mówiłem. No i też świadomość wydaje mi się, nie? No bo jak jesteś świadom To na takich rzeczy, pewno. no to też. No, no ja z tych trzech rzeczy, co ty powiedziałeś, no to na pewno zacząłem u siebie sen wdrażać. Jedzenie, sportu jeszcze, jeszcze nie. Myślę, że mam nadzieję, że w przyszłości zacznę o wiele bardziej, już będę miał trochę więcej czasu. Ale sen to bardzo polecam, bo też zobaczyłem, jest spora różnica, czy w sensie mogę na przykład spać te 5 godzin, tak, dziennie, ale później chodzi na przykład cały dzień zmęczony i na koniec dnia też w ogóle nie mam siły, nie? A na przykład jak sobie odstawiłem yerbę, to śpię na przykład po 7,5 godziny i mam przez cały dzień, na przykład nie muszę drzemki robić, nie? Gdzie jak na przykład spałem po 6 godzin, to musiałem sobie później drzemkę zrobić, więc generalnie wychodziło mi podobnie, bo i tak byłem zmęczony na koniec dnia, a teraz na przykład nie muszę pić kawy, czy tam yerby, a nie jestem zmęczony. Mhm. Warto też sobie uświadomić, jakby, że lepiej nie będzie już. Jakby, jeśli chodzi o to, no to raczej z biegiem lat za 10 lat będziesz miał jeszcze gorzej. Jakby też to doświadczałem, śmiałem się kiedyś z tego, że jak skończę 30, no to podobno poziom energetyczny spada. No ja to no, spadł. No jakby to i zapał do pracy i tak dalej. Że po 40 to już w ogóle. No i trochę tak. Teraz czekam na 50 i mam nadzieję, że będę mógł sobie pozwolić na jeszcze więcej luzu w stosunku do samego siebie. Po prostu wiem, że będzie mi coraz trudniej działać na jakichś tam mega wysokich obrotach. Wiem, że są osoby, które to robią, ale tam nie chcę się szprycować jakimiś grzybami czy jakimiś zastrzykami, żeby dać radę zapierdzielać cały czas, co nie? Mhm. Tak, no i też tego się nie zauważa z dnia na dzień, nie? No bo wiesz, e, s- wczoraj miałeś prawdopodobnie bardzo podobny poziom energii jak dzisiaj, nie? No ale jeżeli już sobie zobaczysz w kontekście jakichś 10 lat, no to już pewnie nie będziesz widział różnicy. Jeżeli zależy jeszcze jaki masz wiek, nie? Jak masz tam, nie wiem, powiedzmy 20-30, to możesz aż tak tego nie odczuć, ale już na przykład myślę, że 30-40, czy tam 25-35, no to już gdzieś tam odczujesz. Dochodzą też zmiany w życiu. To nie to, co mówiłem wcześniej, jak pojawiają się jakieś dzieci, no to wtedy w ogóle wszystko się wywraca do góry nogami i wtedy też no, śpisz mniej, ale z innego powodu, co nie? I też na czym innym być może zaczyna wtedy zależeć, inaczej patrzysz na całe życie. No i na tym to życie polega, co nie wszyscy przez to po kolei przechodzimy, a i tak umieramy i w sumie co przekażemy dalej, nie wiadomo, skoro i tak każdy musi sam sobie udzielić tej odpowiedzi. No tak, no to bardzo indywidualne. Niektórzy zostawiają jakąś tam muzykę, obrazy, a niektórzy, no nie wiem, dzieci. No to każdy Znaczy, wiesz, indywidualnie ma, nie? tak, każdy ma swoje własne życie, które jest bardzo unikatowe i na to wpływa miliardy różnych czynników. Natomiast to, co powiedziałeś, że jak swój poziom energii spojrzysz dziś i wczoraj, to nie zobaczysz być może różnicy, ale jak było 10 lat temu, to byś tę różnicę zobaczył. Tylko jak ty to zrobisz? Jeśli nie masz udokumentowanej tej swojej ścieżki, to nie zrobisz, no bo jak nie masz wspomnienie, jak się czułeś 10 lat temu, niekoniecznie. Natomiast jak ja sobie wejdę na swoje blog posty z roku 2010, to zobaczę, jak się czułem 14 lat temu. Ja pamiętam, kiedy go pisałem. Nie wszystkie, ale bardzo dużo z nich, co nie? Dlatego to dokumentowanie tej swojej ścieżki jest też według mnie bardzo cenne, bo potem właśnie ty sam zobaczysz, jak to się u ciebie zmieniało i będziesz w stanie do tego po prostu wrócić. Nad jakim Znaczy, projektem pracowałeś, jakie miałeś wyzwania, ile wtedy umiałeś, a ile umiesz teraz, czyli nawet jak ci się wydaje, bo to jest niestety częsty problem, co nie, że wydaje ci się, że w ogóle się nie rozwijasz albo nic ze sobą nie robisz.
Ale jak spojrzysz faktycznie wstecz te 5 lat, no to zobaczysz, że jednak wykonałeś prawdopodobnie gigantyczną pracę. A to, że dookoła wszędzie słyszysz, że to i tak było za mało, no to już trudno, co nie? Ale to warto patrzeć na to też przez swój własny pryzmat. No tak, ale to jeżeli to jest tylko kwestia pamięci, to czy nie możesz sobie odpalić CV, dobra, ja pracowałem w takim projekcie, zrobiłem takie i takie zadania, teraz robię takie i takie, no bo czym to się różni od napisania blog posta? Znaczy, w sensie, jeżeli to jest tylko... Emocjami, bo wtedy pamiętam, Hmm. jak się czułem i jakie emocje mi towarzyszyły przy tym. Jakby ta pamięć emocjonalna wtedy wraca. A CV to jest tylko suchy dokument, co nie? Że wiesz, że byłeś tam, robiłeś to, no okej. Znaczy, wiesz, ja nie mówię, że to jest jedyny sposób na to, bo na pewno tych sposobów jest wiele. Natomiast to dokumentowanie tej drogi według mnie, no też jak za 10 lat posłuchasz naszej rozmowy, też pewnie będziesz w zupełnie innej sytuacji życiowej niż jesteś teraz, też może będziesz pamiętał o tym, jak dzisiaj czułeś, jak się umawialiśmy, o czym rozmawialiśmy, jakie miałeś poglądy i zobaczysz za 10 lat, jak one się zmieniły na przestrzeni tego czasu. To jest też coś innego niż jak spojrzysz w kalendarz i tam masz wpisane rozmowa z Anicerowiczem. Nie, tak, ale wiesz, jeżeli bym sobie I teraz pamiętam na przykład pierwsze projekty, które robiłem i co mnie tam jarało w tych projektach. Znaczy, oczywiście nie wszystko, nie? Ale jakieś konkretne rzeczy, no to mi świtają, tak? I na przykład no, Mhm. nie muszę jakby tego dokumentować w postaci bloga, tak? No bo pamiętam po prostu takie rzeczy. No jeżeli to jest pamięć emocjonalna, no to ja mogę sobie to przywołać, nie? Nie muszę teraz dokumentować tego w postaci bloga. Bo jeżeli dla kogoś to Tak, ja nie jest... mówię, że wiesz, nie mówię, że to jest konieczna droga, bo i tak no, większość Mhm, osób tego nie robi i jakoś żyje, co nie? Po prostu mhm, ja mówię od ponad dekady, jakie są korzyści z tego płynące. I to też nie mhm, musi być, wiesz, okej. publicznie dostępny blog. Na przykład ja sobie bardzo dużo notuję rzeczy w notatniku, biorę długopis, biorę kartkę, sobie piszę. I tak też robiłem od Mhm. dawna. I te notatniki nawet to nie jest tak, że do tego strasznie wracam. One są porozrzucane u mnie po chacie. Ostatnio sobie na przykład znalazłem jeden z nich i zobaczyłem, jakie miałem rozkminy w 2018 roku na temat człowieczeństwa w erze COVID-u. Pamiętam, jak siedziałem sobie w Białowieży, czytałem Wiktora Frankla i pisałem sobie swoje spostrzeżenia właśnie w tym notatniku 5 lat temu. No i to było ciekawe doświadczenie. No. Mhm. No, dużo osób prowadzi pamiętniki, na przykład moja narzeczona prowadzi codziennie, sobie zapisuje, co było i no, to też jest jakieś... To też jest takie fajne, nie? Później możesz sobie wrócić na przykład faktycznie, co ty myślałeś, nie? No bo na przykład w blogpoście to tego nie zawrzesz, ale już takim, wiesz, prywatnym sobie wiadomości do siebie, no to możesz, wiesz, napisać to jak chcesz, nie? Bo tego nikt jakby nie będzie czytał. Tak. Znaczy też nie chodzi też o to, żeby się zagrzebywać w tej przeszłości, no bo jednak życie jest tu i teraz, a nie rok temu, albo nie za rok. Natomiast wyrzucanie z siebie swoich własnych spostrzeżeń powoduje, że bardziej świadomie to życie przeżywasz. I nawet jeśli już mówimy o wypaleniu zawodowym, być może zobaczysz na wczesnym etapie, że coś jest nie tak. A jakbyś Okej. się nad tym nie zastanawiał w ogóle, nad tym jak ci jest, o czym myślisz i tak dalej, że jakbyś leciał od rana do nocy i tak w kółko codziennie, to nawet byś mógł tych sygnałów nie zauważyć. Chodzi właśnie o taką samą świadomość. Jakby to, świadomość tego, co się z tobą dzieje, jest bardzo istotna według mnie. I pisanie bloga też to daje, pisanie pamiętnika zdecydowanie też to daje, terapia też to daje, jakby zwiększanie tego poziomu własnej świadomości. Medytacja też to daje. Mhm. Okej, no i no fajne ten spostrzeżenie. Sobie będę musiał też na się, że nad tym dłużej pomyśleć, bo jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do pisania, ale może jakieś na przykład inne formy, nie wiem, nagrywania na przykład wideo, czy nie, bo są po prostu też inne formy, niekoniecznie to muszę na przykład pisać, nie? Tak, Muszę sobie to pomyśleć, ale myślę, że chyba możemy to takim skończyć, nie? Że e, mm, jakby taka autorefleksja to faktycznie może jakby pomóc wyłapać, że mamy z czymś problem na wczesnym etapie, nie? Czy podoba mi się ta tak, myśl, co ty powiedziałeś? tak, zdecydowanie. Jakby to też pozwoli ci skonfrontować się z tym, czego się boisz, i być może z czasem nauczysz się od tego nie uciekać, tylko stawiać temu czoła. Mhm. Ale to już o Jezu, zabrnęliśmy już strasznie daleko w jakieś tam Tak takie filozoficzne tematy. filozoficzne rzeczy. No to także Maciek, dzięki wielkie, że zgodziłeś się wystąpić w odcinku. Mam nadzieję, że rozmowa podobała i co, do usłyszenia następnym razem. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie, żebyśmy nie wiem, coś odpowiedzieli, to ja na pewno, Maciek, nie wiem, może także po prostu odpowie na komentarze i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
Dziękuję bardzo. Cześć.